Siemanko moi widzowie, z tej strony Marcin Sławoń, ja bardzo serdecznie witam was na moim kanale. Kanał ten poświęcony będzie maszynom CNC, drukarkom i innym takim pierdołom, które mi się po prostu spodobają. Będzie to forma vlogowa. Postanowiłem stworzyć coś swojego. Mój wybór padł na obrabiarkę CNC, przeszukując informacje na temat tokarek, gdyż mój wujek takową posiada. Chciał on w swojej tokarce przerobić posuw na silnik krokowy, gdyż ten, który tam jest zabudowany, mu po prostu nie odpowiada. I szukając tych informacji, algorytm YouTube'a mi powiedział: ej, może zainteresujesz się obrabiarkami CNC. Trafiłem na kanał Nikodema Bartnika, prowadzony w języku angielskim. Sam Nikodem pokazuje swoje projekty, które wymyślił, opracował, no i stworzył. Zainteresowało mnie jedno słowo, konkretnie wydrukowane, po angielsku printed. No i mówię, mam drukarkę, która tu stoi, zaraz wam trochę więcej o niej opowiem. Stworzę sobie coś takiego i mój wybór padł właśnie na Dremel CNC, zaprojektowany przez Nikodema Bartnika. Sprawdzimy, czy mi się uda to zbudować. Skoro już podjąłem taką decyzję, zbudujmy to, no to przychodzę tutaj, gdzie trzymam drukarkę. Jest to moja piwnica w domu. W niej mam zabudowaną taką szafkę i w niej trzymam drukarkę. Z racji tego, że jak ona drukowała wcześniej, tak, nie działa, to już wiecie z tytułu. Wcześniej drukowała, zamykałem drzwiczki i ciepło się po prostu tam trzymało. Drukarka nie potrzebowała aż tyle energii, żeby utrzymywać temperaturę. No więc przychodzę do niej. Był założony stary biały filament PLA, którego tu mam jeszcze końcówkę, która mi no po prostu już, której ekstruder już nie łyknął, bo po prostu dystans był zbyt długi do samej dyszy drukującej. No to wyciągam stary fragment, odcinam go, odkładam na bok. Wziąłem kolejny filament PETG w kolorze niby czerwonym, niby pomarańczowym, coś pomiędzy, transparentnym. Zakładam go, puszczam drukowanie kostki kalibracyjnej i co się dzieje? O, teraz myślę, że widać. No dzieje się coś takiego, materiał się nie klei do stołu, gdzie przy PLA nigdy nie miałem z tym problemu. No poirytowany poszedłem do komputera poszukać informacji na ten temat. Mówią, ustaw 2 grubości kartki do stołu, ustaw 3 grubości kartki do stołu, ustaw 1 grubość kartki do stołu, czyli tak jak ja zawsze robię. Próbowałem wszystkie 3 metody. Żadna z nich nie pomogła. Mówię, może PETG nie klei się do szyby. Posmarowałem klejem w sztywcie, dalej się nie klei. Sfrustrowany jeszcze bardziej, nie wiedziałem co już robić. Otworzyłem kolejny filament, z powrotem PLA, tak jak pierwszy. Mówię, może ja z PETG nie umiem drukować, albo coś poszło nie tak. Może filament się zanieczyścił, leżąc w tej szafce odpakowany, niezamknięty po prostu leżał w takiej formie. No ale mówię, no może się zanieczyścił, no nie chciało mi się w to wierzyć. Zresztą się to jeszcze okaże, bo w momencie tego nagrywania jeszcze nie wymieniłem wadliwej części w drukarce. Biorę kolejny, trzeci filament z PLA i zobaczę, czy będzie się to samo działo. No i zakładam ten filament, nie działa. Spróbowałem różne grubości dyszy od stołu, sprawdziłem nawet, czy ekstruder podaje właściwą ilość, którą się mu zada. Według instrukcji kalibracji drukarki stworzonej przez Artura Petrzaka, zapraszam serdecznie na jego kanał, zadana długość wysunęła się ok. Ja już nie wiedząc co się dzieje, po prostu puściłem sobie jakiś wydruk, patrzę jak się drukuje, mówię, będę patrzył co się dzieje. No i tak patrząc jak się te nitki ciągną, w tym przypadku niebieskie, tak wpadłem na jeden pomysł, a spróbuję docisnąć filament podczas wydruku. Nagle wszystko zaczęło się kleić do stołu i takie, ekstruder, coś poszło nie tak. Jak tylko zacząłem właśnie rozbierać ten ekstruder w okolicy silniczka, już znalazłem samą wadliwą część, praktycznie po odkręceniu 2 śrubek. No i co się stało? Konkretniej rozpadła się ta wajcha od ekstrudera. Ja wam może to pokażę. Rozkręcając już właśnie ekstruder, który był przykręcony na 4 śrubkach tutaj do silnika krokowego. To jest gdzieś mniej więcej w taki sposób. Nie pamiętam czy kabel jest z tej strony czy z drugiej, ale no mniej więcej tak. Obrócę sobie może to tak jak wygląda na drukarce. Tu jest przód drukarki, gdzie wy widzicie wydruk. Tu jest ekstruder. W tym miejscu się mniej więcej w przypadku mojego Endera 3 Pro się tutaj znajduje. Tutaj jest wajcha, która nam pozwala zwalniać filament, żebyśmy go mogli wymienić, ewentualnie no tak, no wymienić, no tylko i wyłącznie. Tutaj mamy sprężynę, mam nadzieję, że wy to tu ładnie widzicie. A tutaj jest właśnie, już kolejna część się odłamała. No już była pęknięta po prostu, no więc musiała się kiedyś odłamać.
tutaj jest na silniku krokowym założony podajnik, a ta rączka, która odpycha, jest tutaj w części tej rączki przy moim kciuku jest właśnie takie jakby wytłoczenie okrągłe i z tego właśnie się odłamał ten kawałek plastiku, który tutaj jest, a do niego jest włożona ta nakrętka, którą się wtapia do plastiku, nie znam jej nazwy, no ona sobie gdzieś tutaj tak była, no już zostawmy tą rączkę na dole i ona za pociągnięciem tej dźwigni odpycha się od tej rolki podającej. No i ja nie zauważyłem, że to się nie kręci. Łożysko, ciężko to będzie na filmie zobaczyć. Tutaj jest łożysko, one się kręci, nic nim nie jest, ale nie zauważyłem, że to łożysko się nie kręci w momencie podawania filamentu. Samo to się kręciło, no bo silnik krokowy podawał, ale że tutaj nie było prawidłowego docisku tego łożyska do pokrętła od ekstrudera, no to filament się nie podawał. W momencie, kiedy nie było tutaj obciążenia od dyszy, bo dysza tworzy opór podczas wysuwania przez nią, przez co tutaj się zaczęło kręcić w miejscu, łożysko stało w miejscu, silniczek kręcił, no i filament się nie dostawał poprzez opór. W momencie, kiedy ja sobie testowałem na sucho, zdjąłem sobie Bowden, wysunęła mi się 9,98 mm z submiarką zmierzyłem, wysunęło się filamentu, więc mówię super i wszystko jest ok z ekstruderem. No a tu ząg przez tą małą uszkodzoną część, no filament się nie podawał, no więc zamówiłem sobie nowy ekstruder, trochę inny, z dwoma tak jakby ząbkowanymi podajnikami, więc przejdźmy może do unboxingu. Pieczny nożyczkami. Na paczkę czekałem, zamówiłem w niedzielę, w poniedziałek wysłali, dzisiaj we wtorek przyszła, tak więc otwórzmy, co my tu mamy, kopertę bąbelkową oczywiście, konkretnie to jest czujnik filamentu, czy się już skończył. Oczywiście zapraszam Was też na kanał Nikodema Bartnika, on tam krok po kroku pokazuje, jak złożyć właśnie tą maszynę. Również jest dostępna instrukcja w języku pisemnym, w języku pisemnym. Jest i nasz ekstruder. Kosztował on 69 zł. Czujnik filamentu, który wam pokazywałem, 12 niecałe złote. No i śrubki 4-2 zł. Nie jest to jakaś duża kwota. Sam ekstruder był najdroższy z tego wszystkiego. Ale chcę wam pokazać, jaka jest największa różnica między starym ekstruderem a nowym ekstruderem. No pierwsza zasadnicza różnica, jak słyszycie, to stuka, a to jest tworzywa, więc myślę, że wytrzymałość tego będzie większa niż 1 kg filamentu PLA. No plus tam jeszcze te 200 gram, co się dostaje na początek z drukarką od Creality. Jak to powinno być zamontowane? Tak. Do tego tutaj dźwignia z właśnie nie łożyskiem, a z drugim ząbkiem, który trzyma filament, że on się nie będzie ślizgał, tak jak w przypadku tego łożyska. Więc nawet jakby się tylko jedno kręciło, to drugie wzajemnie na sobie wymusza pracę. Zaraz wam to pokażę, bo ja zanim zakupiłem, trochę sobie przeczytałem o tym i poczytałem opinii ludzi. Ludzie byli naprawdę bardzo zadowoleni z tej konstrukcji. Aha, no w taki sposób pracuje. Dobra, tu mam to. To muszę zamienić ze starego ekstrudera, wymontować to. Czy no zakładam, że to jest fragment ekstrudera. Tu mamy drugi, który trafi na tego miejsce. I w momencie, ja zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Wymienimy to razem. Tutaj te dwa elementy, ten grubszy jakby, większa zębatka jakby, przytyka się do tej zębatki w ten sposób. I jak widzicie, jeszcze tutaj między tymi dwoma kółeczkami, stożkami, tulejami jest miejsce na filament. Mamy tutaj wyżłobienie, w którym będzie filament nam się przesuwał i no, nie będzie w stanie się tutaj ślizgać dzięki tym przetłoczeniom poprzecznym. No, to sobie tu będzie jednocześnie pracowało. Ten lewy element będzie napędzany przez silniczek po nałożeniu na to. Następnie ten prawy będzie obok, będzie trzymany przez konstrukcję ramy. Zacznijmy sobie na samym początku od zmiany tulejeczki. Przystąpmy w sumie do odkręcenia, czy to jest ten bit? Tak, to jest właściwy bit, który sobie wziąłem. Odkręcamy ten docisk do osi silnika, nie wiem, czy to tak można nazwać. Jeszcze jest jeden, tak, jeszcze jest drugi z drugiej strony. Aha. Mamy to odkręcone, od razu się zrobił róz. Jak możecie zauważyć lub nie, ta tuleja nie jest do końca okrągła, ona jest spłaszczona z jednej strony, tu nawet jest ślad po tej tulejce z żłobieniami. Bierzemy sobie nasz element do przykręcenia.
On ma tylko jedną śrubeczkę. O proszę. To ciekawe. W każdym bądź razie bierzemy sobie naszą tulejeczkę. Śrubeczka jest ta sama. Nakładamy. Nie wiem jeszcze na jaką wysokość sobie to potem doreguluję. Więc ja sobie to tak tylko delikatnie przyciągnę. Ale to trzeba... no właśnie. Trzeba tu trafić na tą płaską powierzchnię, żeby nie pokaleczyć już tego więcej. Dokręcamy to. No i gotowe. Możemy przystępować do montażu reszty już na drukarce. Po kilku dniach boju z drukarką, jak możecie zaobserwować na załączonym obrazku, działa. Wydrukowałem właśnie jeden z elementów już do Dremela. Ta górna warstwa jeszcze mi nie wychodzi do końca dobrze, ale to po wyszlifowaniu nada się spokojnie do drukareczki. Mam tu w sumie tego już dość trochę więcej wydrukowane do Dremela, już jestem prawie na końcu. Brakuje mi jeszcze tylko kilku wsporników. Ale powiem wam, co się namęczyłem z tym filamentem, z tym PETG. Jest on dziwny do drukowania. Ciągnie się mimo wszystkiego, mimo szybkiego wydruku na mostach i tak dalej. Na przykład zrobiłem sobie test retrakcji, nie ma wcale. Robię wydruki, nitki i tak się pojawiają. Nie wiem od czego to zależy, on po prostu się ciągnie za sobą i nie byłem w stanie tego wyeliminować, ale takie coś mi nie przeszkadza. Ja jestem zadowolony z wydruku. Jest on naprawdę, z boku jest gładziutki, nie ma się do czego przyczepić. Otwory się zgadzają. Już przymierzałem silniki, bo już też mi części do Dremela zaczęły przychodzić. Pozamawiałem sobie wszystko już co trzeba. Czekam sobie jeszcze tylko na wysyłkę silnika, nie silnika. Na wysyłkę, tak, silnika, ale do wrzeciona. W każdym bądź razie nadrukowałem się trochę, czy to z PLA, z którego mi szło łatwiej. Drukować z PLA jest łatwiej, ale znowu ten model jest bardzo kruchy, to jestem w stanie bardzo łatwo połamać, a tego nie chcemy, bo to ma być wytrzymałe. Po tam kalibracji flow rate'u, po kalibracji ekstrudera, w końcu udało się dojść do ładu składu. Da się w miarę płynnie drukować. Zdarza mi się jeszcze, że jedna tutaj z nakrętek mi się lubi poluzować, bo z tej strony stół jest bardzo wysoko, ale wszystko jest ok, nie narzekam, da się swobodnie drukować. Nawet takie duże elementy, jestem mega zadowolony z pierwszej warstwy, było ciężko dojść do tego, jak to ogarnąć. Pierwsze co zrobiłem to chyba, żeby nie skłamać, gdzieś około 10 razy wypoziomowałem stół, bo nie umiałem, też krzywi jest. Okazało się, że szyba, którą kupiłem sobie, jest dziurawa w środku, jest po prostu dołek w środku o 0,05 mm i zdarzało się, że na środku mi się wydruk odklejał, ale już po stworzeniu siatki stołu
udało mi się to ogarnąć i jestem już w stanie teraz większość rzeczy wydrukować, na przykład to, które jest od osi X bodajże, o ile nie pomyliłem, ale wracając jeszcze do drukarki, bo od Dremelu będą osobne filmy, zakupiłem śrubę trapezową z nakrętką, wydrukowałem sobie takie oto coś i w przyszłym odcinku planuję zupgrade'ować moją drukareczkę o drugą oś Z. Będzie to o tyle ciekawa rzecz, mam już wszystkie rzeczy, elementy potrzebne do wydrukowania, mam łożyska i tak dalej, tylko jestem ciekaw, czy mi się to uda osadzić. U góry w pokoju jeszcze mam pasek, mam dwa takie, nie wiem jak to nazwać, ale mocowania do paska, powiedzmy. Pasek ma 696 zębów, czy jakoś tak, czy 696 mm. Nie wiem, nie pamiętam, naprawdę nie chcę was skłamać, ale przygoda z drukarką jest to coś fajnego, pod warunkiem, że zaczną się elementy do siebie dopasowywać. Ja nie pamiętam, ile dokładnie się męczyłem z drukarką. Dla was to jest chwila, a dla mnie to było chyba z 2 tygodnie, bo mam czas tylko po pracy. No, muszę pracować, żeby móc sobie pozwolić na zakup czy innych rzeczy. Między innymi tutaj mam też już do Dremela pręty i też śruby trapezowe. I przez moją głupotę postanowiłem sobie zamówić śrubę trapezową. Potrzebowałem jedną krótką, jedną dłuższą. I to się mieściło w 500 mm. A mówię, zamówię sobie 500 mm, sobie dotnę. Tylko nie wziąłem pod uwagę tego, że muszę dokupić nakrętkę. I zapomniałem o tym. I będę teraz musiał poczekać, aż coś będę potrzebować, żeby nie zamawiać samej nakrętki wartej 4,50 z wysyłką za 9 zł, albo tam z pocztą za 4,50. Po prostu poczekam, dozbieram do Allegro Smarta, czyli do kwoty 40 zł, od której wysyłałem za darmo i po prostu sobie to zamówię. No, tak więc to tyle z drukarką. Drukarka działa, ma się świetnie. Chcecie coś wydrukować, piszcie do mnie, może się dogadamy. No i co? Ja bardzo serdecznie dzięki wam za uwagę. Jeżeli kibicujecie mi w budowaniu Dremela, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę pod filmem. Daje to bardzo pozytywne uczucie. Ja się z tego bardzo cieszę. No i co? Dzięki za uwagę jeszcze raz. Na razie, cześć, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Yo!